My mamy nadzieję natomiast, że tutaj urośnie legenda polskiego futsalu. Runda główna, Zagrzeb, drugie spotkanie KSC Lubawa, więc mistrzów Polski. Witają Państwa. Dawid Mederski I Krystian Mekka. Oba zespoły już wychodzą na boisko. 30 Piplica w bramce, a w polu będą grać 9 Perić, Postróżin z numerem 10. Szance dzisiaj zacznie Hubert Zadroga, 17-latek w bramce mistrzów polskich. Już w tej chwili oglądamy, ale już ten pierwszy gwizdek wybrzmiał tutaj w tej głośnej hali Drażena Petrowicza. Gramy w Zagrzebiu. Pierwszy odbiór ze strony Raszkowskiego. Od razu podwojenie względem sytuacji 2 na 2 i uderzenie na bramkę, ale liczymy na defensywę dowodzoną właśnie przez Tomasza Kriezela. Zwłaszcza, że w bramce mamy 17-letniego Zadrogę. Pierwsza sytuacja i gol! 1-0. Cóż za początek w Zagrzebiu dla mistrza Polski. Jakub Mraczkowski trafia do bramki. Czy Pedrinho? Wydaje mi się, że to Pedrinho posłał piłkę do siatki, ale tutaj wysoki pressing od pierwszych sekund tego meczu już zaowocował strzeleniem bramki. Tak, bo wydawało mi się, że bramka samobójcza. Tak, bramka samobójcza. Wydawało mi się, że mógł tam Raszkowski dotknąć piłkę, ale gdzie? No przecież on był o krok od obrońcy z Dinama. No i idealny, doskonały początek w wykonaniu KSC Lubawa w tej grupie. No jednak musi wejść na zdecydowanie większą intensywność. Ruszamy z kolejnym atakiem. Podanie Pedrinho. Będzie okazja! Co się dzieje? To jest dopiero pierwsza minuta i teraz na pewno Kuba Raszkowski. 2-0 KSC Lubawa. Ależ jaki spokój Jakuba Raszkowskiego. Do ostatniej chwili wstrzymał się strzałem i delikatną wcinką nad głową bramkarza zagrzebskiego Dinama. Znowu akcja Pedrinho, wtedy chciał zagrać do Raszkowskiego, ostatecznie wtedy bramka samobójcza, a tutaj Raszkowski, nieprawdopodobny, stoicki spokój reprezentanta Polski. Ustawienie polskiego zespołu, Tomasz Kriezel rozpoczyna od lewej strony. Pierwsza minuta i zobaczmy, czy to będzie 3! To jest 3-0! 60 sekund tego meczu! Nieprawdopodobny początek tego meczu, jest 3-0 dla mistrzów Polski, równiutko, 60 sekund, wow! Proste środki, tutaj długa piłka zagrana na Raszkowskiego, który w tempo wybiega i po raz drugi już w tym meczu pokonuje lekkim strzałem nad głową golkipera gospodarzy. 3-0. Ale jak się tutaj mistrzowie Chorwacji w ogóle dali? Zwykłe podanie z autu, przecinające linię obrony. No tak jak zresztą przed tą chyba drugą bramką, bo już nie pamiętam przed którym golem to powiedziałem, że defensywa dowodzona przez Tomasza Kriezela to po pierwsze, po drugie szybkie ataki, ale po co się patyczkować? My gramy już drugą czwórką! 4-0! Claudinho! To już naprawdę, szanowni państwo, nie ma słów. Ja chyba nigdy nie komentowałem, szanowni państwo, takiego spotkania, w którym w około 1,5 minuty padły 4 gole. To jest futsal Champions League w wykonaniu KSC Lubawa. Ale szybkie strącenie piłki do prawej nogi, potężna bomba i bez szans tak naprawdę po raz kolejny Pawlić. Widzieliśmy sygnalizację, chyba jest dopisany faul, ale jeszcze nie widzimy tego na tablicy wynikowej. No nie, zaczęliśmy od autu. A tymczasem jest 5-0 dla KSC Lubawa. My tu gadu o faulach, ale mamy 5. bramkę. To jest 6. minuta tego meczu. Przecieramy oczy i nie wierzymy w to, co tu się dzieje. Oj. Ogromny co za błąd Piplicy. Tak jest, ogromny błąd. I jeszcze do pustej bramki Claudinho. Za moment, tak jest, zaczynamy od rzutu rożnego. Kriezel! Jest gol na 6-0! Tomasz Kriezel! Tomasz Kriezel w pierwszym meczu też trafił po wznowieniu piłki z rzutu rożnego, ale z drugiej strony boiska i też to trafienie nie było tak efektowne jak to na 6-0. Niech to wybrzmi. Podniesiona piłka przez Pedrinho. Tomasz Kriezel w swoim stylu. Chyba sobie na to Adriano, ale teraz Postróżin i gol! Jest pierwsza bramka dla Futsal Dinama. Pewnie wykonany rzut karny przez zawodnika, który strzela tym samym 3. bramkę na tym turnieju. Zobaczmy, czy coś Grzegorz mógł zrobić lepiej. Ach, między nogami. No i po raz kolejny Postróżin. W bramce Hubert Zadroga. Zadroga! Jest bramka. Druga bramka Postróżina w tym meczu. Jest
2-6. Starałem się pobudzić oczywiście tymi trafieniami z przedłużonych rzutów karnych. To były no, jedyne sytuacje Dinama, które wykorzystali w tym meczu. Dobrze wzięty timeout przez trenera Grubalskiego. No i wracamy do gry. 3 minuty 23 sekundy dopiero do końca pierwszej połowy. Znawiamy grę z prawej strony. Bramka! Bramka numer 7 dla KSC Lubawa ku zaskoczeniu wszystkich kibiców i także i nas. Adriano! Chyba tutaj mocne wbicie Pedrinho z czuba, tak zwanego, w kierunku bramki. Tak ja właśnie jest. nawet piłki nie widziałem, szczerze mówiąc. Dokładnie, ale to jest jego wizytówka, te mocne wbicia z dużego palca, z rzutu rożnego. Nie byli na to gotowi zawodnicy chorwackiego Dinama Zagrzeb i 7-2. Czekol, no i właśnie wspomniany przez Ciebie Maciej Jankowski, oglądany na ekranach przed momentem. Luka Peric, Peric! Gol! W końcu mu się udało, można powiedzieć, bo znowu zagrał z Tomaszem Kryzelem na plecach. Znalazł sobie trochę miejsca, no i szkoda, że tutaj Kryzel tego nie zablokował, ale też brakowało chyba pomocy. Tak, chyba czekał tutaj na asekurację, na wsparcie któregoś z kolegów. Nie doczekał się. Iwan Pawlicz nie opuszcza bramki po tym błędzie na 5-0 Ante Piplicy. Gol! Gol na 8-3. 49 sekund do końca. Jak nie udało się wcześniej przechytrzyć Pawlicza tym strzeleniem piłki na słupek, to teraz Chorwaci dali się oszukać i przegapili wbiegającego Macieja Jankowskiego. Ależ wejście naszego zawodnika. Zadania były, myślę, zgoła inne. Tutaj na pewno agresywny doskok, świeże siły, pomoc w defensywie, a tutaj strzelona bramka i mamy 8-3. Do szatni, świetnie to antycypował teraz Tomasz Kryzel. Wyskoczył w ogóle z głębi, nawet nie, że zapomniał, specjalnie zostawił swojego obrońcę. Powiedział, że jest bardzo mało czasu, że będą starali się uderzać. No i 8-3. Ja od razu włączam tak zwanego live tickera, ponieważ żeby zebrać sobie te wszystkie trafienia i zebrać myśli po 20 minutach, to naprawdę jest bardzo trudne zadanie. Z całą pewnością również Bet, ponieważ oni jednak odgryźli się trzykrotnie mistrzowi Polski. Stąd nie jest 8-0, a 3-8. Walski łatwo dał się minąć, musi wracać Mrowiec. Jeszcze blokuje to Mrowiec. Czy tam doszło do faulu? Jest rzut karny dla Dinama Futsal. A znowu podchodzi Postróżin. Postróżin, gol! Ma hat-tricka w tym meczu Postróżin z rzutów karnych i 4. bramka dla gospodarzy turnieju. No i co dla nas bardzo niepokojące, to niestety to, że to przewinienie było 5. przewinieniem i każde kolejne będzie skutkowało przedłużonym rzutem karnym. Się zresztą Nowak nad potencjalnym podaniem. Lewa strona, Mużar wyszedł za droga. Była przez chwilę pusta bramka, a Chorwaci cały czas grają. Mają okazję, Czekol! 5. bramka. Już o czas poprosił trener Konstraktu Lubawa Dawid Grubalski, widząc co się dzieje, widząc, że trzeba tutaj poukładać organizację pracy w defensywie, to jak mamy pracować, jak mamy przesuwać, żeby nie roztrwonić tej 3-bramkowej przewagi. Tutaj przekaz powinien być jasny. Poukładajmy, mam taki plan, a przed wyjściem na parkiet głęboki oddech i gramy swoje. Bronimy tego wyniku. Bronić cały czas, jeszcze przez jakiś czas w osłabieniu. Kaniewski już odbudowuje ustawienie i podanie w kierunku prawej strony. Jest bramka Nowaka, 6. w tym meczu. 4 minuty i 5 sekund do końca. Z dobrych informacji to, że już wraca 5. zawodnik na boisko i będziemy grali 5 na 5, mając 2 bramki przewagi. Jesteśmy w narożniku i otrzymujemy na razie ciosy od rywala, który no, punktowo jeszcze do nas traci. Ale zobaczymy, czy to jeszcze będzie aktualne. Czekol, prawa strona! Coś nieprawdopodobnego. 7-8. I 2. bramka w tym meczu Krystiana Nowaka. A nawet Filipa Nowaka, przepraszam. Czy może Dawid Grubalski jeszcze wziąć timeout?
żeby to jeszcze poukładać. No chyba, że na razie jeszcze myśli on i jego sztab. Minuta 39 sekund. Tyle czasu zostało do zakończenia. Wysoki pressing, gol! Mamy 9. trafienie! Mamy 9. gola! Wyskoczył Paweł Kaniewski. Kto jak nie kapitan? Chyba odbiór tutaj kapitana reprezentacji Polski, a bramka po stronie Pawła Kaniewskiego, czyli kapitana naszej drużyny. Spójrzmy jeszcze raz. Tak jest. Ależ błąd Chorwata. Bramka na spółę Gryzela z Kaniewskim, ale co z tego, że zdobyliśmy 9. bramkę? Teraz trzeba się bronić. Ponieważ wygramy ten mecz. 9-7. A na pewno wygramy ten mecz. Jeszcze uderzy Nowak na bramkę. Nie będzie jeszcze ostatniej syreny, ale z całą pewnością dopiszemy na swoje konto 3 punkty. I będziemy mieć 4 oczka po tych 2 spotkaniach i będziemy mogli przygotować się do ostatniego spotkania, być może łatwiejszego, z Örebro. KSC Lubawa 9, Futsal Dynamo 7. Co się nie działo w tym meczu, to ja nie mam, szanowni państwo, zielonego pojęcia. I chyba najbardziej wyświechtane powiedzenie trenerów, zawodników po każdym wygranym meczu, że najważniejsze jest zwycięstwo, to chyba najbardziej jest adekwatne do tego, co się wydarzyło tutaj w Zagrzebiu. Ogromne brawa dla obu zespołów za zapewnienie nieprawdopodobnego futsalowego widowiska.